Ze względu na rozwój projektu i bardzo duże zainteresowanie wokół tytułu, postanowiliśmy poprawić wszystkie animacje, które są obecne. Szczególną uwagę zwróciliśmy na animacje pierwszoosobowe i zatrudniliśmy naprawdę bardzo dobrych animatorów, którzy poświęcają swój czas i całą energię na to, aby te animacje, które aktualnie produkujemy, były na najwyższym poziomie i zapewniły najfajniejszą imersję, jaka jest tylko możliwa dla najbardziej wybrednych graczy. Najważniejszym założeniem jest to, żeby animatorzy znali się na tym, co robią, a przez to rozumiem, że muszą obserwować otaczający ich świat i wiedzieć, jak jest skonstruowany. Muszą wiedzieć, w jaki sposób działają obiekty animowane przez nich. Aby efekt był jak najlepszy, zabraliśmy naszych animatorów na strzelnicę, po to, aby na własnej skórze mogli się przekonać o tym, w jaki sposób trzyma się broń, jaki ona generuje odrzut, jakie siły wtedy działają. I to wszystko ma wpływ na finalną animację, na to, jak wygląda, jaką ma prędkość i czy wygląda po prostu naturalnie i dobrze. Nasi animatorzy zbierają referencje, żeby jak najlepiej i jak naturalniej odwzorować ruch postaci, a w przypadku broni również sposób jej działania, jak dany element powinien się zachowywać w trakcie użytkowania. W przypadku projektowania cutscenek czy dłuższych przerywników filmowych tworzymy również szkice akcji, mające na celu uchwycić ruch kamery, reakcję otoczenia, ruch postaci i wszelki ruch, a także scenerię związaną z danym ujęciem. Animacje przygotowywane przez nas dzielimy na, powiedzmy, że 3 kategorie. Są to animacje środowiskowe, animacje postaci niezależnych, tudzież NPC-ów i animacje gracza. Animacje środowiskowe, czyli środowisko otaczające gracza, tworzą takie jakby tło, ruchome tło dla warstwy graficznej. Bardzo często też warstwy fabularnej gry. Tak? Jeżeli chodzi o animacje postaci niezależnych, no to charakteryzują się one tym, że są już częściej widziane przez gracza, gracz wchodzi z nimi w interakcję, dlatego muszą też być odpowiednio solidnie odwzorowane. Jeżeli chodzi o animacje gracza, są to animacje, które widzimy z pierwszej osoby i bezpośrednio wpływają na to, jaki gracz dostaje feeling z gry tak naprawdę. Cały proces mający na celu wprawienie w ruch różnych elementów gry jest efektem pracy wielu zespołów. Jest to praca zarówno koncepcyjna, jak i strategiczna i z całą pewnością ma kluczowy wpływ na odczuwanie późniejszej przyjemności z rozgrywki. Workflow od początku animowania postaci do oddania postaci wygląda w taki sposób, że animator i graficy współpracujący z animatorem przygotowują mu scenę, na której miałby pracować, lokalizują to, w jaki sposób są rozmieszczone obiekty otaczające animowaną postać w świecie gry, odtwarzają tak naprawdę to, co się dzieje w silniku i przygotowują mu model, który spełnia warunki potrzebne do animowania go. Następnie animator w środowisku 3D animuje tą postać, używa do tego referencji wcześniej przygotowanych przez nas i zebranych przez samego siebie i później zachodzi proces implementacji danych animacji do silnika. Aktualnie jesteśmy na etapie zakończenia prac nad wszystkimi animacjami. Będziemy je teraz implementować bezpośrednio do silnika i sprawdzać, czy są na poziomie, który oczekiwaliśmy, że będą. Jeśli wszystkie nasze animacje przejdą pozytywnie testy, pochwalimy się Wam efektami na mediach społecznościowych, także serdecznie zapraszam do ich śledzenia.